Sporo tego, prawda? Te wszystkie pudełka dostałem od firmy TED na testy ich smart zamka. Jest to firma powiązana z Gerdą, którą, no cóż, każdy powinien po prostu znać. A ja mam dzisiaj przyjemność testować ich najnowszy zamek. Jest to kolejny zamek, więc zobaczymy, jak sobie radzi i czy jest tak świetny, jak mówił. Zapraszam do recenzji. Zacznijmy od pudełek. Ja dostałem ich tak dużo, bo no cóż, recenzuję te sprzęty i producent nie wie, jaką mam wkładkę. Wy jak będziecie je kupować, no to pewnie po prostu dobierzecie sobie tą wkładkę, jaką potrzebujecie do waszych drzwi. Więc to, co nas interesuje, jak ja sobie to rozłożę, to są 3 pudełka. Pierwsze pudełko to jest sama wkładka. Dobrze nam znana, montujemy ją do drzwi, żeby nam się nikt nie włamał, więc jest to wkładka antywłamaniowa. Mamy 4 rodzaje. W zależności od tego, czy jest to wkładka z zwykłym cylindrem, to jest zębatkowa oraz w zależności od jej rozmiaru. Ale tutaj, jeżeli chodzi o długość, bo tak naprawdę tych wkładek na rynku jest o wiele więcej, to zaraz Wam pokażemy pewien smart knif, tak bym go nazwał, który Gerda zdecydowała się tutaj wprowadzić. Więc to, co jest fajne, to mamy wkładkę A, B, C, D, więc prosto, jeżeli chodzi o to, żeby sobie dopasować ją do drzwi. Oraz mamy samo główne urządzenie, czyli gałkę, którą będziemy obracać i która steruje całym systemem, oraz mostek TED. Więc zacznijmy od rozpakowania. Zacznijmy od odpakowania wkładki. Tutaj to, co widzicie, to są zerwane plomby, czyli gdy dostajemy nową wkładkę, no to wiemy, że nikt przy niej nie majstrował. I co nam się pokazuje, gdy ją otworzymy. Karta kodowa wraz z instrukcją, żebyśmy mogli sobie tutaj dorobić większą ilość kluczy oraz informacje w języku polskim również, jak ją zamontować. Sama wkładka, śruba mocująca, zestaw 3 kluczy i ten smart rozwiązanie, jeżeli chodzi o wydłużenie wkładki, o którym Wam wspominałem, które jest świetnym pomysłem, no bo mamy różnego rodzaju długości wkładek. I Gerda stwierdziła, bardzo dobrze, że po co produkować bardzo dużą ilość produktów dopasowanych do konkretnych drzwi, jeżeli możemy sami sobie dopasować wkładkę do naszych drzwi. Więc to co tutaj widzicie, to jest taki element, który jest rozkładalny i który możecie zamontować w tym miejscu, wydłużając lub skracając sobie wkładkę. Dzięki temu dopasujecie ją idealnie do swoich drzwi, żeby wystawała odpowiednią ilość po jednej oraz po drugiej stronie, a Gerda nie będzie musiała produkować zbędnie opakowań. Tak naprawdę jest to ekologiczne i jest to tak, że tak powiem, w stosunku do innych firm, które mówią, że są ekologiczne, realnie ekologiczne, no bo nie produkowany jest plastik, nie produkujemy opakowań, tylko mamy mały element, który dodajemy do tych wkładek i za to jest ode mnie gigantyczny plus dla Gerdy. Sama wkładka, tak jak widzicie, jest normalna z jednej strony i mniej normalna z drugiej. Więc to jest to miejsce, które wystaje za drzwi ze strony zewnętrznej. Tutaj wkładamy nasz klucz. W to miejsce wkładamy gałkę, którą zaraz Wam pokażę. Następnie mamy główne urządzenie, czyli tą gałkę, którą otwieramy drzwi i która steruje nimi zdalnie. Tutaj również mamy zabezpieczenie, aczkolwiek już nie jest tak, nie ma już takiej plomby jak przy przypadku wkładki, no bo tutaj jeżeli ktoś będzie miał taką gałkę, no to nic Wam za bardzo nie zrobi przy wkładce i na przykład gdyby ktoś miał kartę do kodowania, to mógłby sobie dorobić klucz. Co dostajemy? Samo główne urządzenie, je ładujemy po mikro USB. Tutaj mamy dziurę, w którą musimy zamontować ją we wkładce, czyli wjeżdżamy w odpowiednie miejsce wkładkę, dokręcamy sobie takim oto tutaj kluczykiem, żeby nam idealnie spasowała. Ważne jest, żebyście zrobili to z wyczuciem, czyli jak to już zamontujecie, nie siłą, nie siłowo, tylko delikatnie, ale tak, żeby ona się bardzo stabilnie trzymała. Poza tym mamy jeszcze kabel do ładowania, taki dodatek magnetyczny,
więc możemy ją sobie ładować no, tak naprawdę no, wygodnie. Nie musimy jej zdejmować z wkładki, żeby ją podładować. Tak? To jest zdecydowany duży plus. No i tutaj jeszcze możecie znaleźć na samym dole instrukcję. I jeszcze ostatnie pudełko. I na koniec mostek, dzięki któremu możemy się łączyć bezprzewodowo z naszym zamkiem, bo on co prawda tutaj działa ze sobą po Bluetoothie, ale dzięki mostkowi jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz, on się łączy z naszym Wi-Fi i możemy sterować otwarciem lub zamknięciem zamka z dowolnego miejsca na ziemi. Sam mostek jest niewielki i to pewnie kojarzycie. No, jakby jest bardzo podobne do Apple'a, ale patrzcie, jak fajnie oni to rozwiązali. No proszę. To było dla mnie takie małe odkrycie, że da się wykorzystać ten zasilacz właśnie w ten sposób. Bramkę wpinamy gdzieś do gniazdka, tak żeby była w miarę blisko w zasięgu Bluetooth z naszą gałką. To teraz przejdźmy trochę do informacji stricte technicznych. Tak jak wspominałem, komunikacja w TED jest po Wi-Fi oraz Bluetoothie 5.0, czyli mamy tutaj nowszy Bluetooth, dzięki czemu jest on bardziej stabilny. 2,4 GHz to jest częstotliwość Wi-Fi, po której się komunikują urządzenia. Tak jak w większości smart urządzeń, ja zawsze mówię, żeby 2,4 właśnie sobie zostawić dla swojego smart domu, a samemu korzystać z 5, jeżeli chodzi o smartfony, tablety czy laptopy. Pojemność akumulatora to jest 3000 mAh, więc dużo i powinno na długo starczyć. Nie miałem okazji, żeby sprawdzić, ile miesięcy on będzie działał, ale podejrzewam, że spokojnie z pół roku, rok na pewno wytrzyma przy takiej pojemności, no ale samo ładowanie też nie jest jakoś wybitnie ciężkie. Aplikację, którą mamy na TED, mamy zarówno na iOS-a, jak i na Androida. W aplikacji mamy 3 poziomy użytkowników, czyli mamy właściciela, jeżeli mamy dla siebie, mamy administratora i gościa, któremu możemy przydzielać dostępy, ale o tym później, gdy opowiem o samej aplikacji. I bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, to miałem okazję sprawdzić, jak wytrzymała jest ta wkładka, to więcej w samej recenzji, ale jest to poziom Gerdy. Ja zresztą też od dziecka pamiętam, że jeżeli ktoś miał zamek Gerdy, to był to porządny zamek i widać było, że podchodzi do tematu poważnie i to się nie zmieniło. Jest on naprawdę wytrzymały, najwyższej klasy, więc nie musicie się obawiać, że przez to, że jest smart, to tracicie na bezpieczeństwie. A poza tym mamy też, wszystko jest szyfrowane TLS-em 1.3, więc również mamy bezpieczeństwo cyfrowe. I tu jest też duży plus, bo zamki, no bezpieczeństwo jest ich sensem istnienia, więc dobrze, że TD podeszło do tego poważnie. Jak wygląda sam montaż całej inteligentnej wkładki, bo mamy tutaj parę elementów, więc przejdźmy go sobie po kolei. Wkładkę, tak jak widzicie, najpierw musimy wymontować naszą poprzednią wkładkę i zamontować wkładkę z śrubą w ten sposób, że wkręcamy ją tutaj i wkładamy ją do drzwi. Zwróćcie uwagę na pewno na to, czy ta śruba jest tej samej długości co wasza poprzednia wkładka, albo wykorzystajcie poprzednią śrubę. Ja miałem ten problem, że śruba była za długa do moich drzwi, przez co wkładka utknęła. Jest to potem bardzo problematyczne, a można sobie z tym poradzić po prostu od samego początku, sprawdzając jej długość. Gdy już zamontujecie ją w drzwiach, to montujecie na niej tą oto gałkę w ten sposób i dokręcając tym kluczem, którym wam pokazywałem. W ten sposób, jak już będziecie mieć, to klamka już, cała wkładka już jest zamontowana w drzwiach i jest to jakby skończony ten element. I na samym końcu wkładacie bramkę do gniazdka. Później za pomocą aplikacji rozpoczynacie system parowania i jesteście w stanie pokazać gałce, kiedy drzwi są zamknięte, kiedy drzwi są otwarte. Jest on dosyć prosty, klikamy dalej, aplikacja nas prowadzi za rączkę i mamy zainstalowaną naszą aplikację, skonfigurowaną z wkładką i możemy zacząć działać. Pokażę wam teraz aplikację TD, wszystkie jej funkcje, dzięki czemu potem będę mógł powiedzieć o tym, jak to wygląda w praktyce. Tak jak widzicie, mój zamek jest już połączony ze wszystkim, więc mogę zacząć się nim bawić. Wejdźmy sobie w bramkę i zobaczmy, jestem właścicielem, dzięki temu mogę zapraszać inne osoby. Mogę kogoś zaprosić za pomocą e-maila i nadać mu dostęp gościa albo admina.
i może to być albo dostęp stały, albo tymczasowy. Gdy na przykład przyjeżdża do nas rodzina na święta i chcemy im dać dostęp tylko na jakiś czas. Gdy sobie wejdę już w ustawienia samego zamka, to mogę go zdalnie zamknąć. Tak samo mogę go zdalnie otworzyć. I dalej przechodząc do samych już ustawień samego TD, no to wchodzimy i tak patrzymy. Zaczniemy od autozamykania. Czyli możemy to zrobić za pomocą zarówno z opcji otwartej, jak i niedomkniętej. Auto otwieranie, no to tutaj mamy kwestię lokalizacji, czyli możemy sobie ustalić, że w jakiejś odległości od naszego domu będzie się uruchamiało auto otwieranie zamka. Poza tym mamy opcję odciągnięcia zapadki, czyli jeżeli w naszym przypadku jest taka możliwość, no to możemy sobie to zrobić. I mamy również sam przycisk zamka. Gdy naciśniemy samą gałkę, to ona w tym momencie albo zamknie nam zamek, albo go otworzy. Więc jak wygląda działanie z zamkiem TD na co dzień? Pierwszą bardzo istotną rzeczą, którą musicie zrobić w aplikacji, to jest ustawienie, po jakim czasie drzwi mają się otwierać albo zamykać. Bo to był pierwszy element, który mnie zaskoczył, gdy otwierałem drzwi, one już zdążyły się zamknąć, więc musimy tam ustawić, żeby na przykład zamykały się po 30 sekundach albo po minucie, a nie na przykład po 5 sekundach, tak jak to było w pierwszej opcji. Na pewno to, co jest fajne, to to, że nie potrzebujemy kluczy. Co prawda mamy je, ale one są bardziej dodatkiem czy wersją awaryjną, a wszystko ma się dziać samo, czyli podchodzimy do drzwi i drzwi się same otwierają, a jeżeli mamy jeszcze włączoną opcję zapadki, no to całkowicie już nam się otwierają. I to działa fajnie. Co prawda musicie pamiętać, żeby dobrze wyregulować zamek, żeby to wszystko chodziło płynnie, to jest bardzo istotne, ale jak już to zrobicie, to podchodzimy do drzwi, one się same otwierają, wchodzimy do środka, zatrzaskujemy je i po chwili słyszymy charakterystyczny dźwięk obracanej się właśnie gałki. To oznacza, że drzwi zostały zamknięte. Możemy tutaj postawiać różnego rodzaju automatyzacje z TD. TD ma bardzo dużo już integracji. Integruje się z asystentem Google, integruje się z Alexą, również z Home Assistantem, a nawet ostatnio z Grentonem. Jedyne, czego mu brakuje, to integracja z HomeKitem, chociaż tutaj TD poszło trochę nietypową drogą, bo możemy za pomocą HomeBridge'a, i oni nawet o tym mówią głośno, się zintegrować z tym zamkiem, więc to jest coś nowego, ale z tego co wiemy, to pracują nad tym, żeby on się również integrował z HomeKitem, czyli mamy wszystkie główne systemy po prostu zaopiekowane. Gdy bierzemy ten zamek, to jest bardzo istotne. On sam sobie jest też praktycznie niewidoczny z zewnątrz. To jest jego duża zaleta, bo duża część smart zamków polega na tym, że mamy po prostu duży panel na przodzie i od razu złodziej widzi, aha, ma smart zamek, to znaczy, że może ma coś ciekawego w mieszkaniu. Tutaj mamy zwykły zamek Gerdy. Widać inteligencję tylko i wyłącznie w środku. To też na pewno jest zaleta. Więc obcowanie z nim jest naprawdę fajne. Dużo rzeczy ułatwia. Gdyby miał jeszcze HomeKita, to w moim przypadku wszystko działało pięknie, bo sam jestem HomeKitowcem, ale mówią, że niedługo będzie, więc ja TD wierzę. Jedyną tak naprawdę wadą to jest to, co Wam wspominałem, czyli musimy pamiętać o tej śrubie i tak naprawdę montażu, bo on jest bardzo kluczowy, a jest to taka rzecz bardziej już manualna. Musimy wiedzieć, jak wymienić tą wkładkę i musimy ją dobrze sobie dopasować. Gdy to wszystko zrobimy, no to zamek działa bardzo fajnie i bardzo sprawnie. Cieszę się, że to właśnie polska firma wymyśliła taki zamek, dzięki czemu możemy pokazać, że nasz rynek smart home'owy także bardzo fajnie się rozwija. I tak naprawdę to wszystko z tej recenzji. Cały zestaw kosztuje, z tego co wiem, w okolicach 1800 zł, no bo potrzebujecie bramkę, gałkę i wkładkę. Więc tak naprawdę to wszystko z dzisiejszej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy, komentujcie, wbijajcie też na smartme.pl. Mamy tam również pisemną recenzję tego zamka, jeżeli jesteście zainteresowani. No i dzięki za oglądanie i trzymajcie się.